szykuję parę fajnych rzeczy. I teraz przez najbliższe dni będzie taki problem, że nie chcę, żebyście się domyślili za dużo na temat tych rzeczy, które szykuję. Więc będę musiał je ukrywać przed wami. Bo fajne filmy powstają i chcę, żebyście mieli troszkę niespodziankę. Zabieram takie pudło do biura. Czuję się jak pracownik zwolniony z pracy, który takie pudełko ma. Widzę się tutaj z Krzysztofem, w sensie z innym Krzysztofem, nie z samym sobą. Mówiliśmy się pod budynkiem w kształcie waginy. No chyba to ten. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Krzysztof przyjechał specjalnie z Polski, będziemy coś robić. Właśnie nie mogę nawet powiedzieć, czym się zajmujesz, bo nie chcę magią spoilować. wideo, co tu dużo mówić. No właśnie tego nie możemy powiedzieć. Tak. Okej, to dobra. To jest w ogóle tajemnicza sprawa. Zrobiłem sobie zdjęcie pod tym i okazało się, że to jest jakiś mural poznański w ogóle, że to jest taki tag, który w Poznaniu występuje i nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Jak ktoś wie, to niech skomentuje. Dorobiłem właśnie klucz, a jako że jesteśmy w Japonii, nawet klucz musi być kawaii. W tej burgerowni powstało wiele filmów, wiele scenariuszy, wiele pomysłów. Będę jak z Kasią tutaj światło pisać przy tym stole tam. Patrzcie, co dostałem właśnie. Bardzo, Gosiu, dziękuję. Jest super, jest super. Dostałem też książki od Kacpra. Takie książki. Dziękuję bardzo. Obczaję sobie. Jak kiedyś dojdzie do czasu, że nie będzie kabli, to ja będę naprawdę takim snobem, nie wiem. Zawsze mnie dziwią ludzie, którzy nie potrafią sobie podłączyć jednej rzeczy do drugiej, tak wiesz. Nie widzą wyzwania, że 5 przejściówek po drodze to jest sposób na zrobienie czegoś. Czasami to już trzeba po 2 godzinach, ale w końcu trzeba osiągnąć efekt. I na koniec już podłączasz, już działa, już nawet nie masz ochoty się tym bawić, bo już no tak. wygrałeś swoją bitwę. No wiem, o co chodzi. Ciekawy jestem, kiedy pierwszy raz znajdą się osoby, które zgadną dokładnie, co próbujemy zrobić z Krzysztofem i czym się zajmujemy. Powiem wam, że jestem podekscytowany w tym sensie, że bawię się trochę nową technologią i trochę inną techniką filmowania niż dotychczas. Więc to jest coś bardzo ciekawego. Bardzo liczę na to, że ta rzecz, której teraz się uczę w tym tygodniu, że uda mi się troszkę ją dorzucić do mojego takiego stałego zestawu technik, których używam we vlogu cały czas. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. To jest coś, co często też powtarzam we vlogu, że fajnie jest i trochę też o tym był krok pierwszy, że fajnie jest dorzucać nowe umiejętności do czegoś, w czym już mamy dużo doświadczenia, bo to jest fajne i proste, jak masz tę taką trzon czegoś, czym się zajmujesz i sięgasz rękami po cały czas nowe rzeczy. To jest oczywiście też męczące z drugiej strony, bo wydaje mi się, że na YouTubie czy w sieciowym wideo, w takim podejściu, które ja mam do tego, co robię, trzeba cały czas się rozwijać i nie można robić jednej rzeczy w kółko za bardzo. I szkoda, bo fajnie by było. Ja bardzo chętnie znalazłbym tę jedną rzecz, którą mógłbym robić w kółko. Część z was powie, że Zapytaj Beczkę takie było, ale to nie jest prawda, bo Zapytaj Beczkę też się rozwinęło, to raz, a dwa, że jakbym robił tylko Zapytaj Beczkę przez wszystkie te lata, to wcale bym się aż tak znowu nie rozwinął. Więc to nie jest wszystko takie proste. Żeby się rozwijać, trzeba cały czas szukać nowych rzeczy i trzeba cały czas rzucać wyzwania samemu sobie. To jest bardzo ważne w tym wszystkim. Musi być trudno. Musi być trudno, bo jak nie jest trudno, to znaczy, że nie robisz odpowiedniej rzeczy. Piszcie w komentarzach, co ostatnio trudnego zrobiliście, co było dla was jakimś wyzwaniem.